Witam. 21 lipiec 2024 rok i spotkanie z królewską wiedzą, tak? Niezupełnie, dlatego że dzisiaj nareszcie niedziela i troszeczkę dużo wolnego i dałem sobie po tych wszystkich perypetiach rakowych, bo kończymy z znakiem raka i już jutro rozpoczyna się znak lwa. I te ostatnie dni pokazały naprawdę wiele i bardzo dużo bardzo niebezpiecznych rzeczy, wbrew pozorom. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, i tutaj to zniszczenie chwilowe internetu dało naprawdę sporo do myślenia, a najważniejszą rzeczą z tym wszystkim jest to, że musimy się zastanowić, jak dalej funkcjonować w tej rzeczywistości, która jest, co jest w rzeczywistości bardzo nierealne w życiu codziennym. Takie tragedie mogą występować, ale zaraz, kiedy nas bezpośrednio dotyczy, kiedy dotyczy naszych finansów, dopiero możemy się zastanowić nad tą sztuczną inteligencją. Słyszycie dźwięki. Te dźwięki to właśnie dzisiaj w niedzielę są koncerty tutaj w parku Źródliska w mieście Łodzi i oczywiście nie bywam na tych koncertach, dlatego że wolę inne, ale no trudno. Nie lubię takich. O, i pieseczek malutki przychodzi. I tak to wygląda, ale zaraz się oddalimy, bo boję się, że YouTube znowu złapie jakieś sugestie co do tej muzyki. Bardzo możliwe, że tak będzie, ale postaram się skręcić troszeczkę. Tutaj akurat dźwięk dochodzi, ale miejmy nadzieję, że strofy nie będą aż tak okrutne. A ja też mam troszeczkę czas ograniczony, dlatego że dzisiaj byłem u swojej ukochanej suczki, ale zapomniałem po prostu kamery, krótko mówiąc. Ale za to w tej chwili pójdziemy sobie, będziemy się oddalać, pójdziemy sobie przez tutaj skwer pana Niemczyka, którego sobie bardzo cenię. Jak wiecie, tutaj nawet z Tadeuszem przechodziłem. I oczywiście, że te wszystkie historie, które są bardzo interesujące i to wszystko, co się dzieje, jest wyjątkowo ciekawe, jak to będzie ze względu na wydarzenia w internecie, wydarzenia w świecie i co tu ukrywać, nazwijmy to po imieniu, złośliwość kosmosu, która jest wspaniałą rzeczą, bo kosmos nas uświadamia. Wbrew pozorom ktoś powie, ale proszę pana, to nie kosmos, to człowiek, to było zaplanowane. Tak, ale tym wszystkim kieruje Stwórca, Bóg. Z tym wszystkim kieruje kosmos. To wszystko było bombardują mirabelki. To wszystko było do przewidzenia, jeżeli dobrze się widziało, lecz ja o tym cały czas mówię i cały czas przestrzegam tych, którzy nie wierzą, a ci, którzy wierzą, muszą po prostu śledzić, przyglądać się, jak świat zaczyna funkcjonować, jak to wszystko i w którym kierunku podąża, jak rzeczywistość daje nam możliwość penetracji każdej chwili, co jest najważniejszą rzeczą, ta penetracja tego wszystkiego, co do nas należy, co jest naszym życiem, co jest naszym właściwie przedsięwzięciem, które zamierzamy zrobić i je uaktywnić, zrealizować. Realizacja naszych marzeń jest najważniejszą historią w naszej egzystencji tutaj na ziemi. My musimy marzyć, musimy budować, musimy być wolni do tego, bo Stwórca nas po to powołał. Powołał nas po to, żeby być podobnym do Niego.
to właśnie zło przeciwstawiło się i od tego momentu powstał, no powiedzmy, że szatan, czy też to zło, nazwijmy to tak, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że ten zły to wiedza i wiedza na pewnym niskim poziomie jest złem. Ja wiem, więc nic nie wiem. Wiem, bo chcę wiedzieć. Kiedy już zaczynam wiedzieć, wtedy dokonuje się to, że odkryłem. Jako ten, który odkrył, staje się twórcą, ale nie stwórcą. I tutaj są zagadnienia, które są tak w niuansach tajemne, że czasami musimy się zastanowić nad każdym naszym krokiem, nad każdą naszą myślą, którą realizujemy w tym, a nie innym czasie. Wielokrotnie patrząc się na siebie, wielokrotnie patrząc się na to wszystko, co się toczy dookoła nas, stajemy się tylko klakierami głupoty. I potem nawet nie potrafimy się przyznać do tego, że popełniliśmy ogromne błędy, a mało, że błędy, to jeszcze kroki, które są zupełnie poza naszą świadomością. Wydaje nam się, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby być wielcy, a jesteśmy nawet nie grubości paznokcia, nawet cięsi w naszym zrozumieniu myśli w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek perspektywę i ta perspektywa staje się nagminną sytuacją, która jest po prostu kłopotliwa. I ten kłopot namnaża się z każdym ruchem księżyca, z każdym ruchem słońca. Słońce codziennie 1 stopień, księżyc obrót ma wiecie co ile, przez znak 2,5 dnia, czy 2,5 dnia potrzebuje, żeby zmienić znak. I w ten sposób, a właściwie 2 godziny w momencie, kiedy patrzymy na tranzytujący, czyli znajduje się w ciągu 28 dni w tym samym miejscu i mamy wtedy co nów, tak? Lub też, jeżeli będziemy przyglądać się pełni, to będzie pełnia, która właśnie lada moment nastąpi i teraz zmiana znaku i to wszystko, co się dzieje poza nami, poza naszą świadomością i poza naszą grą. Grą, która jest tak szalenie istotną grą, bo ona odzwierciedla nasze pragnienia, nasze działania i także to, co jest najdziwniejszą rzeczą, że swobodą naszej myśli, ta swoboda naszej myśli odgrywa największą rolę w naszej egzystencji, w naszym tym, co nazywamy, że jestem tu, że jestem panem siebie, że jestem, no nie zupełnie tak jest. Bo jeżeli astrologia potrafi wyczuć pewne nastroje nasze, jeżeli astrologia potrafi pokazać nasze niedomogi, nasze brak naszej konsekwencji w naszym życiu, to wówczas musimy podjąć przede wszystkim najważniejszą rzecz, jaka jest decyzja, co w tej chwili robić. I właśnie stanęliśmy przed takim problemem, bo jest teraz, wkraczamy w znak lwa, a lew to ja, lew to nasze słońce. Obojętnie kim jesteś, masz to słońce, obojętnie jakim znakiem. I właśnie od tego momentu, kiedy lew wkroczy, to słońce będzie aktywne.
czyli moje ja, kim chcę być, dokąd dążę, jak mam postępować w danej chwili, w danej sytuacji, w danym zapisie planetarnym, w danej chwili, w danym momencie. Czy mam stanąć i obrócić się, czy też mam iść do przodu bez względu na konsekwencje. A bardzo często te konsekwencje nas doprowadzają do nieładu, dlatego że poszliśmy zbyt szybko i nie zdążyliśmy, bo przeszliśmy samych siebie. Bardzo często to jest. Lub też wydawało nam się, że jest dobrze, a jest bardzo źle. Czy też mnóstwo jest tego Dlaczego? Dlatego, że tacy jesteśmy, a nie inni. I tak właśnie jesteśmy zbudowani, tak właśnie wyglądamy, tak właśnie nasz świat jest postrzegany. I w tym spostrzeżeniu musimy się nauczyć najważniejsze rzeczy. Ja i tylko ja teraz będę rządził sam sobą i będę pracował tylko dla siebie. Pamiętajcie o tym, że charytatywność jest dobra wtedy, kiedy ona spełnia jakieś warunki, kiedy jesteśmy w tych warunkach spełnieni. Ale bardzo często charytatywność, czy to usługiwanie innym osobom zupełnie nie ma sensu, bo bardzo często osobom, którym pomagamy, one są przeciwko nam. I to jest najbardziej przykra sytuacja, która istnieje. Osoby, które są dla nas najdroższe, stają się osobami, które są dla nas wrogami. I to zaczyna być po prostu czymś, co byśmy mogli powiedzieć, że jest karygodne. A właściwie najprędzej byśmy mogli powiedzieć, że jest pozbawione jakiegokolwiek tolerowania przez nasze ja. To, co my nazywamy naszym ja, to być i realizować plan, który dla każdego z nas jest wyraźnym fragmentem, że jestem. Na chwilę przerwie będę przerwałem, bo przechodziłem koło osób i nie chciałem, żeby słuchały, a to po to, żebyśmy mogli. W dodatku też zbliżamy się, bo przeszliśmy park, ten pierwotny park, ten pierwszy, a teraz idziemy. Widzę, że tutaj atrakcji. Piknik rodzinny od 15 do 19. No proszę. 14, 21, 28 lipca. No bo tak. Niedziela. Także mamy co? Jest mnóstwo samochodów. Tutaj to też niedobrze. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, o co chodzi. Wszystko o to, żeby było jak najwięcej no powiedzmy, że prywatności, tak? Chociaż ta prywatność to jest tylko taka, nie wiem, każdy dąży do tego, żeby być kimś, a nie tym, żeby być nikim. No ale tak jest, że w tym całym założeniu jest taka dziwna tendencja do szukania wszędzie jakiegokolwiek skandalu. I skandalem jest to, co się wydarzyło właśnie teraz niedawno w tym internecie, i skandalem jest to, że daliśmy się wrobić w takie, a nie inne działanie. Uwierzyliśmy w to, że to, co było wypracowane od dawna, czy papirus, czy też papier przez Chińczyków, czy powiedzmy, że pisanie na skórze, co dało podstawy kultury i egzystencji naszej drogiej świadomości,
To wszystko jest właśnie w tej chwili najbardziej klarowne i właśnie to jest najbardziej realne w tym zbiorowisku teraz, które dąży do tego, żeby stworzyć zupełnie nowe życie. Czyli powiedzmy, że ten nowy bałagan, który nazywamy kolorem najpiękniejszym, jaki może być. Tego żywego organizmu. I ten kolor w gruncie rzeczy, jeżeli on istnieje teraz na ścianie, może powiem coś bardzo dziwnego, że jeżeli stosujemy ten kolor na ścianie i on jest tym chemicznym kolorem, to jest bardzo niebezpieczny. Nawet dla naszego wzroku. Każdy kolor jest dużo bezpieczniejszy, bo ten oryginalny, kiedy patrzymy na tą zieleń, jest zbawieniem, ale kiedy patrzymy na tą zieleń, która jest tą zielenią chemiczną, tą nieorganiczną, to jest ogromne niebezpieczeństwo. A jeżeli jeszcze w dodatku wystąpi monotonia, to wtedy może być zwykły kłopot. Chociaż niby w koloroterapii używa się tej zieleni takiej bardzo jasnej do ratowania komuś dokładnie układu kostnego. A jeżeli patrzymy na inne kolory, te bardzo ciemne, wytwarzają możliwość działania w tych wszystkich sytuacjach, które potrzebujemy osamotnienia. Zieleń jest kolorem dosyć dziwnym, ale te wszystkie poprzednie zielenie nie za bardzo są preferowane. Także przeze mnie przynajmniej. Słuchajcie, do zobaczenia, a ja już znikam i zostawiam Was w przestrzeni, którą zbudowaliśmy. Do zobaczenia. Z Bogiem.